Cześć! Zapraszam na szczegółową recenzję wideorejestratora samochodowego Miomi View 795. Na opakowaniu znajdziemy informacje na temat wideorejestratora. W opakowaniu znajdziemy wideorejestrator, skróconą instrukcję obsługi oraz instalacji w samochodzie, uchwyt na szybę z przyssawką, zasilacz samochodowy do gniazda zapalniczki z przewodem o długości około 3 metrów z wtykiem mini USB. Wideorejestrator ten posiada sensor klasy Premium CMOS o wysokiej jasności Night Vision Pro. Wbudowany mamy tutaj moduł GPS, dzięki czemu zapisywana jest trasa przejazdu, prędkość, wysokość, data. Dzięki modułowi GPS mamy ostrzeżenia o fotoradarach. Bazę fotoradarów bezpłatnie możemy aktualizować dożywotnio. Wideorejestrator posiada szklany obiektyw 6-warstwowy z przysłoną f1.8 z kątem rzeczywistym nagrania 150 stopni. Wbudowana bateria o pojemności 240 mAh służy do zakończenia zapisu po wyłączeniu silnika oraz do zmiany ustawień, gdy zasilania nie ma. Obudowa wideorejestratora jest czarna, matowa, nie rzuca się w oczy. Montaż uchwytu polega na wsunięciu uchwytu w obudowę wideorejestratora. Uchwyt można dostosować do każdej szyby, nawet pionowej w autobusach lub ciężarówkach. Mi View 795 obsługuje karty pamięci o pojemności od 16 do 128 GB klasy 10. Najlepiej kupić karty pamięci, które są dostosowane do wideorejestratorów lub takie, które mają kości pamięci MLC, które są znacznie bardziej wytrzymałe. Po włożeniu karty pamięci i uruchomieniu zasilania, wideorejestrator uruchamia się. Obsługa wideorejestratora odbywa się za pomocą 4 przycisków po prawej stronie, które dostosowane są do ikon na wyświetlaczu z prawej strony. W pierwszym kroku musimy wykonać formatowanie karty pamięci. W kolejnym kroku warto w ustawieniach systemowych zmienić język menu. Wideorejestrator po uruchomieniu automatycznie rozpoczyna nagrywanie. W menu na początku mamy odtwarzacz plików, aparat fotograficzny, w ustawieniach możemy włączyć lub wyłączyć nagrywanie dźwięku w filmach. Funkcja TPMS wymaga dodatkowego opcjonalnego akcesorium, które umożliwia bezprzewodowy pomiar ciśnienia oraz temperatury w oponach. Bezpieczeństwo jazdy to zestaw funkcjonalności ADAS, czyli zaawansowany system wspomagania kierowcy. Funkcja fotoradary, czyli ostrzeżenia o fotoradarach. Mamy darmowe aktualizacje bazy fotoradarów dożywotnio za darmo. W tym miejscu znajdziemy dodatkowe funkcje, takie jak ustawienie progu oraz alarmu prędkości. Wszystkie te funkcje możemy dostosować do naszych potrzeb. Tryb parkingowy wymaga opcjonalnego akcesorium, które zapewni stałe zasilanie po wyjściu z samochodu, na przykład Miomi View Smartbox. Dzięki temu wideorejestrator nadal będzie czuwał, gdy nas nie ma w samochodzie. Ale akcesorium uniemożliwi rozładowanie akumulatora, ponieważ ma odpowiednie zabezpieczenie.
Możemy dostosować sposób wykorzystania karty pamięci na różne rodzaje nagrań. Tryb parkingowy możemy dopasować do naszych potrzeb. Możemy na przykład ustawić czułości czujników. Tu jest dioda informująca o pracy w trybie parkingowym. W ustawieniach nagrywania wideo możemy ustawić długość oraz rozdzielczość nagrań. MiView 795 umożliwia nagrywanie w trzech rozdzielczościach: 1920 na 1080, 2560 na 1440 i 2848 na 1600. Dodatkowo można włączyć funkcję HDR, ustawić częstotliwość i wyregulować ekspozycję według naszych preferencji. Możemy ustawić nadruk tekstowy, np. numer rejestracyjny, i włączyć lub wyłączyć pokazywanie prędkości na nagraniu. W ustawieniach systemowych możemy dopasować pracę wideorejestratora do naszych potrzeb. Możemy np. podejrzeć wykrywanie satelit, ustawić godzinę ręcznie lub według sygnału GPS. Dźwięki systemowe, dźwięk powitalny, głośność urządzenia podczas odtwarzania filmów. Ustawienia wyświetlacza możemy dopasować do własnych potrzeb, czyli może być cały czas włączony lub też na przykład po 10 sekundach się wyłączyć. Język, jednostki miary oraz miejsce zapisu na karcie pamięci możemy dostosować do naszych potrzeb. Możemy także przywrócić ustawienia fabryczne, czy też podejrzeć wersję oprogramowania i bazy fotoradarów. Wideorejestrator w trybie parkingowym może wykrywać ruch za pomocą sensora albo za pomocą czujnika G-Sensor wbudowanego w urządzenie. Pomarańczowy przycisk z lewej strony umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlacza. Dłuższe przytrzymanie umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia. Przycisk pomarańczowy z przodu umożliwia włączenie nagrań awaryjnych 20-sekundowych. 5 sekund do tyłu i 15 sekund do przodu. Wideorejestrator po odłączeniu zasilania, czyli na przykład wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, wyłączy się, a jeżeli będziemy mieli zainstalowany zestaw Smartbox, będzie cały czas pracował w trybie parkingowym. Tutaj możemy zobaczyć zainstalowany wideorejestrator w górnej części szyby, w samym jej środku, dzięki czemu nagrania będą najlepszej jakości, a szeroki kąt 150 stopni będzie wykorzystany w pełni. Pamiętaj, aby dokładnie oczyścić szybę od wewnątrz i od zewnątrz. Do MiView 795 możesz dokupić dodatkową, opcjonalną tylną kamerę MiView A20, A30 lub A40. Dzięki temu wideorejestrator na karcie pamięci będzie nagrywał równolegle dwa nagrania. Na stronie Mio możesz pobrać bezpłatne oprogramowanie do swojego komputera do wygodnego odtwarzania filmów razem z informacjami GPS oraz czujnika G-Sensor, czyli czujnika przeciążeń. Jak widać, podczas odtwarzania możemy widzieć przednią kamerę, a w prawym górnym rogu tylną, jeżeli jest podłączona. Widzimy prędkość, kierunek, wysokość, długości geograficzne, a także dane z czujnika przeciążeń G-Sensor. Możemy uruchomić mapę Google, aby wygodnie podglądać, w którym miejscu dokładnie jesteśmy. Jak widać, te wszystkie dane można wykorzystać w przypadku, gdy musimy udowodnić, jak było w danym miejscu podczas jazdy. Dobrym rozwiązaniem jest zakup dodatkowej tylnej kamery oraz zestawu Smartbox, dzięki czemu w pełni wykorzystamy wideorejestrator, a łączny kąt widzenia, jaki możemy osiągnąć, to 290 stopni. Różne dodatkowe funkcje w interfejsie ułatwiają podgląd nagrania. Podsumowując, zobaczmy, jak nagrywa wideorejestrator Mio MiView 795.
Oryginalne nagrania prosto z karty pamięci do pobrania w opisie pod filmem. Późnym popołudniem nagrania także są bardzo dobrej jakości i odczyt tablic rejestracyjnych nie stanowi większego problemu. Wieczorem nagrania są także bardzo dobrej jakości dzięki sensorowi Night Vision Pro. Mam nadzieję, że ta szczegółowa recenzja się Tobie przyda, a oryginalne nagrania, które udostępniam w opisie pod filmem do pobrania, umożliwią Tobie szczegółową weryfikację na własnym komputerze. Moim zdaniem wideorejestrator Miomi View 795 to bardzo dobra propozycja dla osób, które planują zakup wideorejestratora. Szczególnie, że można dokupić opcjonalną kamerę tylną oraz zestaw Mi View, który umożliwia wykorzystanie trybu parkingowego. Zobaczmy jeszcze kilka zdjęć i to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!